Cześć! Witam Was ponownie na moim kanale. Dzisiaj chciałbym pokazać, w jaki sposób można podłączyć kamery do Home Assistanta. W tym celu stworzę dwie automatyzacje, które będą obsługiwały dzwonek do drzwi i detekcję ruchu, czyli to będzie alarm. Po wykonaniu obu akcji będzie wysyłane powiadomienie na urządzenie mobilne ze zdjęciem z kamery oraz przykładowym tekstem. Można tego dokonać na kilka sposobów. Pierwszym uniwersalnym sposobem, który obsługuje praktycznie wszystkie kamery IP, jest pobranie obrazu i wideo za pośrednictwem linków. Linki te są udostępniane przez producentów, są umieszczane w dokumentacji. Pierwszy link po RTSP udostępnia obraz wideo z kamery, a po HTTP zwraca zdjęcie z kamery. Przykładowe linki, które zaprezentowałem, są poprawne dla kamer Dahua. Jeżeli Wam nie będą działać, należy spojrzeć do dokumentacji lub instrukcji obsługi kamery. Tam powinniście je znaleźć. Kolejnym sposobem jest zastosowanie dedykowanych integracji. Ja znam dwie. Integracja AMC REST oraz Reolink. Integracja AMC REST obsługuje m.in. kamery firmy Dahua, a to dlatego, że firma Dahua, podobnie jak firma Hikvision, jest wiodącym producentem kamer i osprzętu do monitoringu. Dlatego też inne firmy odkupują urządzenia, nanoszą własne loga i w większym bądź mniejszym stopniu zmieniają oprogramowanie. I na liście firmy Dahua znajduje się firma AMC REST. Po tym krótkim wstępie przejdę do konfiguracji. Pierwszą czynnością, jaką muszę zrobić, jest dodanie w Home Assistancie kamery. W tym celu przechodzę do ustawień, do urządzeń i usług. Następnie dodaję nową integrację i wyszukuję Generic Camera. Pojawia się konfiguracja. Ustawiam uwierzytelnienie i protokół. Przechodzę do dokumentacji mojej kamery. Kopiuję jeden z przykładowych linków do pobierania wideo przez protokół RTSP. I sprawdzam w przeglądarce, czy działa. Wklejam i zmieniam adres IP kamery. Link działa. Wracam z powrotem do dokumentacji i kopiuję drugi link, w którym można zaszyć login i hasło. Wklejam go do konfiguracji, usuwam login i hasło i uzupełniam poprawny adres IP. Usunięte dane do logowania z linku należy uzupełnić poniżej. Następnie przechodzę do kolejnej zakładki i tutaj już mam poprawnie skonfigurowany link. Kopiuję go. Następnie wklejam do konfiguracji. Zatwierdzam. I potwierdzam poprawny podgląd. Kamera została dodana. Przechodzę do ustawień i dodaję nową, czystą automatyzację. W moim przypadku wyzwalaczem będzie przycisk IKEA. Dodaję akcję. Wywołanie usługi. Zrób snapshot. Wybieram encję, ostatnią dodaną kamerę. Nadaję nazwę pliku, pod jakim ma być zapisane zdjęcie. Dodaję kolejne wywołanie usługi. Będzie to wysłanie notyfikacji na mój telefon Mi 9. Uzupełniam wiadomość, tytuł
i konfiguruję załącznik. Uzupełniam typ załącznika oraz ścieżkę dostępu do niego. Lokal oznacza folder config www. Kopiuję tą samą nazwę pliku i wklejam do ścieżki. Z racji tego, że niektóre urządzenia cache'ują powiadomienia, jeżeli załącznik ma tą samą nazwę, potrafią go nie odświeżyć. Dlatego też należy dodać niepowtarzalny parametr, który tak naprawdę jest pomijany i jednocześnie powoduje, że każde zapytanie jest niepowtarzalne. Czyli znacznik czasu. Dodaję ostatnią akcję, odtwarzanie mediów, wybieram mój głośnik Nest Hub 2 od Google'a, wybieram plik dźwiękowy, który ma być odtwarzany, zapisuję, nadaję nazwę automatyzacji, klikam zapisz, zostaje utworzona automatyzacja, która jest wyzwalana poprzez przycisk IKEA, pobiera obraz z kamery, który wysyła w powiadomieniu, a następnie odtwarza dźwięk dzwonka. Wyzwalam akcję poprzez wciśnięcie przycisku. Następuje odtworzenie melodii, a na telefonie pojawia się powiadomienie. Klikam ponownie. Melodia jest odtwarzana i również pojawia się kolejne powiadomienie. Klikam kolejny raz i na powiadomieniu widać również śrubokręt, także to jest świeży, nieskeszowany obraz. Kolejnym sposobem na podłączenie kamer do Home Assistanta jest wykorzystanie dedykowanej integracji. W moim przypadku mam kamery Dahua, a więc korzystam z modułu AMC REST. Moduł umożliwia wykorzystanie zaawansowanych mechanizmów detekcji i jest bardzo dobrze udokumentowany. Także odsyłam zainteresowanych do lektury. Konfiguracja polega na edycji pliku configuration YAML, na dodaniu w module AMC REST nowego hosta. Skopiuję konfigurację jednej z już dodanych kamer i wkleję ponownie. Głównymi parametrami, które należy skonfigurować jest host, czyli adres IP kamery, jej port, login oraz hasło użytkownika, nazwa NC, format odczytywanego wideo oraz sposób detekcji ruchu. Tutaj jest crossline, czyli przekroczenie linii. Zapisuję i uruchamiam ponownie Home Assistanta. Przechodzę do automatyzacji. Dodaję nowo dodaną kamerę. Jest to taras. Usuwam poprzednią. Usuwam akcję, która odpowiada za odtworzenie dzwonka. Zapisuję. Konfiguruję wyzwalacz. Wybieram Taras Cross Detection i przywracam domyślne ustawienia parametrów. Zapisuję ponownie. Przechodzę do konfiguracji kamery, aby pokazać reguły wykrywania. Teraz wykonam test. Ręka nie została wykryta, natomiast autko po przekroczeniu linii zostało wykryte. To samo dzieje się ze śrubokrętem, który nie został wykryty. Natomiast autko zostaje kolejny raz wykryte.
Teraz wykonam kolejny test z telefonem. Autko przekracza linię i zostaje wysłane powiadomienie. Jak widzicie, mamy tutaj zdjęcie autka przekraczające linię. Kolejny test i kolejne powiadomienie. Na koniec chciałbym zachęcić Cię, abyś zapoznał się z materiałem na temat powiadomień na urządzenia mobilne, a jeżeli jesteś skazany na pierwszą integrację, to możesz zamienić przycisk wyzwalający na fotokomórkę. Tymczasem bardzo dziękuję za uwagę, zapraszam do komentowania, subskrybowania i do usłyszenia. Cześć!